Szanowni Państwo, witam na trzecim z 3 wykładów poświęconych wybranym tematom z logiki współczesnej. Zgodnie z zapowiedzią opowiem Państwu o rozwiązaniu paradoksów Rossa i Priora na gruncie logiki deontycznej. O tym, czym jest logika deontyczna i paradoks Rossa, była już mowa na poprzednich wykładach, więc teraz przypomnijmy tylko formułę deontyczną tego paradoksu. Widzą ją Państwo na ekranie. Zamiast wielkiej litery O można w tej formule użyć kwadratu, co widzą Państwo w wersji pojawiającej się poniżej. Oprócz kwadratu odgrywającego rolę funktora obowiązku zobaczą Państwo w formułach deontycznych rąb, ustawiony dłuższą przekątną w pionie. Odgrywa on rolę funktora dozwolenia. Z powodu używania tych dwóch oznaczeń funktorów logika modalna bywa prześmiewczo nazywana logiką kwadratów i diamentów. Jednak te kwadraty i rąby mają co najmniej dwie wielkie zalety. Po pierwsze, są niezależne od różnorodności alfabetów używanych na całym świecie i po drugie, są niezależne od różnorodności odmian logiki modalnej. Na przykład ten sam kwadrat, który w logice modalnej oznacza konieczność, na gruncie logiki deontycznej oznacza obowiązek, dzięki czemu staje się zbędne mnożenie oznaczeń funktorów. Z tego względu w dalszym ciągu tego wykładu będę używał głównie ideograficznych oznaczeń funktorów, wyjąwszy te przypadki, gdy będę przytaczał formuły występujące w literaturze. Paradoks Priora został sformułowany przez nowozelandzkiego logika Artura Normana Priora. Odnosi się on do formuły, którą widzą Państwo na ekranie. Jeżeli ujmie się ją jako implikację, to trzeba zgodzić się na rozumowanie, zgodnie z którym dokonanie czynu zabronionego zobowiązuje sprawcę do zrobienia czegoś więcej. Na przykład, mówi Prior, popełnienie kradzieży zobowiązuje dodatkowo do popełnienia cudzołóstwa. Wspomniany na poprzednim wykładzie fiński logik Jerzy Henryk von Wright uznał ten paradoks za prawdziwą trudność i w celu jego rozwiązania stworzył pierwszy system tzw. diadycznej logiki deontycznej, który dał początek całej plejadzie podobnych rozwiązań, jednak bez oczekiwanego rezultatu. Opisując paradoksy Rossa i Priora, szwedzki logik Jerzy Hansen stwierdza, że ponieważ te paradoksy trapią logikę deontyczną od 3 pokoleń, a nawet postawiły pod znakiem zapytania jej istnienie, ich rozwiązanie byłoby nadzwyczaj pożądane. No to rozwiążmy te paradoksy na gruncie logiki deontycznej. W obu formułach uważanych za paradoksalne mamy do czynienia z występowaniem funktora obowiązku. W obu występuje problem, który zauważyliśmy w zakończeniu poprzedniego wykładu, mianowicie funktory deontyczne występują w nich na niejasnej zasadzie. Należy się domyślać, że tą zasadą jest drugi aksjomat logiki deontycznej podany przez von Wrighta. Jego formuła, którą widzą Państwo na ekranie, odczytana w interpretacji implikacyjnej mówi, że jeżeli obowiązuje wynikanie z A do B, to z obowiązywania A wynika obowiązywanie B. Natomiast odczytana w interpretacji ekwiwalencyjno-kompetycyjnej przyjęłaby postać widoczną na ekranie i miałaby znaczyć, jeżeli obowiązuje kompetycja między A a B, to obowiązek A konkuruje z obowiązkiem B. Innymi słowy, w logice deontycznej miałoby obowiązywać swego rodzaju prawo rozdzielności obowiązków względem operacji logicznych. Czy tak rzeczywiście jest? Czy obowiązek wynikania jest równoważny wynikaniu obowiązków, a obowiązek przeciwstawności obowiązków? Aby odpowiedzieć na te pytania, określmy najpierw zbiór wszystkich funktorów deontycznych. Logicy opracowali kilka systemów modalnego rachunku zdań, jednak ich poszukiwania poszły w kierunku używania minimalnej ilości funktorów. Najczęściej są to funktory konieczności i możliwości, które w logice deontycznej funkcjonują jako funktory nakazu i dozwolenia względnie dopuszczalności. Do stworzenia pełnej listy funktorów deontycznych bardziej przydatna okazuje się geometria przeciwstawności. Zgodnie z tą geometrią przeciwstawienia tworzą strukturę nazwaną przez wspomnianego w pierwszym wykładzie Alessio Morettiego strukturą beta 3. Jej przestrzenny odpowiednik, mający formę tetraikosahedronu,
został odkryty przez francuskiego matematyka Régisa Pélissiera. Widok tej struktury, zaczerpnięty z pracy doktorskiej Morettiego, widzą Państwo na ekranie. Wierzchołki tetra- i kosahedronu oznaczają elementy przeciwstawiane, a krawędzie i przekątne relacje przeciwstawności, czyli sprzeczność, przeciwieństwo, podprzeciwieństwo i podporządkowanie. Elementami przeciwstawianymi mogą być zarówno funkcje logiczne, jak i funktory deontyczne lub wyniki meczu piłkarskiego. Przeciwstawnościami są 4 operacje logiczne odpowiadające wspomnianym relacjom: nierównoważność sprzeczności, dysjunkcja przeciwieństwu, alternatywa podprzeciwieństwu i kompetycja podporządkowaniu. Geometria przeciwstawności w powiązaniu z tablicami istności pozwala na stwierdzenie analogii między operacjami logicznymi a funktorami deontycznymi. 4 z tych funktorów, oznaczające nakaz, zakaz i pozwolenie na robienie czegoś lub pozwolenie na nierobienie czegoś, oznaczane w tradycyjnym kwadracie logicznym literami A, E, I, O, są znane od wieków. Struktura Pélissiera zawiera 10 innych funktorów, które należy dopiero zidentyfikować. Pomocą w identyfikacji służy przykład z totalizatorem sportowym użyty na naszym pierwszym wykładzie. Zdania atomowe odnoszą się w tym przykładzie do prostych zdarzeń, zdobycia lub niezdobycia bramki, a ich kombinacje, interpretowane na różne sposoby przy pomocy funkcji logicznych, opisują wyniki meczu, takie jak wygrana, nieprzegrana itd. Przez analogię należy uznać, że w logice deontycznej takie imperatywy jak zrób to i nie rób tego powinny oznaczać modalności proste, czyli nakazy i zakazy, a ich kombinacje powinny stanowić modalności złożone, będące odpowiednikami funkcji logicznych. Modalności proste, jak to już zauważyliśmy na drugim wykładzie, nie muszą być wyrażone osobnymi czasownikami. Nie mówimy rób wysłanie listu, lecz po prostu wyślij list, ponieważ prosta modalność jest zawarta w trybie rozkazującym. Popatrzmy więc na zbiorczą tablicę funktorów, która pojawia się na ekranie. Tę tabelę w dalszym ciągu wykładu będę nazywał tablicą funktorów. Dobór nazw funktorów chyba nie powinien budzić kontrowersji. W polskiej literaturze deontycznej mówi się o 3 funktorach: obowiązku, zakazu i dozwolenia. Zamiennie z obowiązkiem używany jest termin nakaz, a w miejsce dozwolenia pojawiają się takie terminy jak fakultatywność lub opcjonalność. Termin obowiązek należy zastąpić terminem obowiązywalność, funkcjonującym w teorii prawa, która to teoria rygorystycznie odróżnia faktyczność od powinności. Terminy dozwolenie, fakultatywność i opcjonalność są terminami dwuznacznymi, ponieważ obejmują zarówno to, że wolno coś robić, jak i to, że wolno czegoś nie robić. W związku z tym powinny zostać zastąpione jednoznacznymi terminami dopuszczalność i nieobowiązywalność. 4 funktory obowiązywalności, dopuszczalności, nieobowiązywalności i niedopuszczalności tworzą kwadrat logiczny, w którym tradycyjnie umieszczano nakaz, zakaz i 2 odmiany dozwolenia. Ten kwadrat zachowuje ważność. Dopuszczalność i nieobowiązywalność pozostają 2 odmianami pozwolenia. Natomiast nakaz i zakaz zostają zastąpione przez obowiązywalność i niedopuszczalność. Analogiczny kwadrat logiczny tworzą funktory współobowiązywalności, współniedopuszczalności, niewspółniedopuszczalności i niewspółobowiązywalności. Jego poprawność wydaje się oczywista. Proponowane nazwy funktorów współobowiązywalność, niewspółniedopuszczalność itd. są co prawda rozwlekłe, ale współbrzmią z funkcjonującymi w polskiej logice terminami takimi jak współzachodzenie czy niewspółniezachodzenie i wydają się wystarczająco precyzyjne do prowadzenia dalszych rozważań. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego przez wieki nie odróżniano nakazu od obowiązywalności, ani zakazu od niedopuszczalności.
Wydaje się, że powodem było bliskie powinowactwo znaczeń terminów. Każdy obowiązek jest również nakazem i każda niedopuszczalność jest również zakazem. Dostrzeżenie wspomnianych różnic staje się możliwe dopiero dzięki zastosowaniu rachunku modalności. Taki rachunek był dotąd traktowany jako klasyczny rachunek zdań rozszerzony o funktory nakazu, zakazu i dozwolenia. Jednak dzięki uzupełnieniu zbioru funktorów deontycznych oraz przyznaniu funktorom nakazu i zakazu ról analogicznych do zmiennych zdaniowych, rachunek modalności staje się pełnoprawnym, klasycznym rachunkiem modalności. Tym samym zostaje sfalsyfikowane twierdzenie o nieistnieniu funkcjonalności prawdziwościowej, a mówiąc ściśle istnościowej, operatorów modalnych. Ta funkcjonalność istnieje i pozwala na zapisanie semantyki w formacie tablic istności. Na przykład takie stwierdzenie jak dopuszczalność A jest alternatywą obowiązywalności A i równoprawności A i B można zapisać w postaci widocznej na ekranie. Podobnie można zapisać stwierdzenie, że nieobowiązywalność jest alternatywą niedopuszczalności A i równoprawności A i B. Tablicę istności dla obu formuł widzą Państwo na ekranie. Formuły te obejmują oczywiście wszelkie zdania opisujące analogiczne przeciwstawności. Na przykład takie jak nieprzegrana jest alternatywą wygranej i remisu i niewygrana jest alternatywą przegranej i remisu. I jeszcze drugi przykład. Takie stwierdzenie jak koniunkcja dopuszczalności A i dopuszczalności B jest równoważna równoprawności A i B można zapisać w postaciach widocznych na ekranie po lewej i po prawej stronie. Wydaje się, że równoprawność wynikającą z koniunkcji dopuszczalności można nazwać równodopuszczalnością lub współdopuszczalnością. Podobnie stwierdzenie takie jak koniunkcja nakazów A i B jest współobowiązywalnością A i B można zapisać w postaci widocznej na środku ekranu. A stwierdzenie koniunkcja zakazów jest współniedopuszczalnością A i B można zapisać w postaci widocznej w dolnej części ekranu. A teraz sprawdzimy poprawność wszystkich trzech wymienionych formuł przy pomocy tabeli istności. Jak widać, tablica istności wykazuje, że formuły są bez zarzutu. Oczywiście, podobnie jak w poprzednim przykładzie, formuły obejmują wszelkie zdania opisujące analogiczne przeciwstawności. Przedstawione formuły zostały zapisane w oparciu o kilka zasad, które wypada tu wymienić. Zasada pierwsza. Wartości logiczne zmiennych są tożsame z wartościami logicznymi funktorów nakazu i zakazu, związanych z tymi zmiennymi, co można zapisać jako pierwszy aksjomat klasycznego rachunku modalności w postaci widocznej na ekranie. Wielka litera X oznacza dowolną zmienną zdaniową. Ten aksjomat stanowi podstawę jedności klasycznego rachunku zdań i klasycznego rachunku modalności. Zasada druga. Funktory operacji logicznych, zwane dalej funktorami operacyjnymi, są równoważne wynikom tych operacji na funktorach zmiennych. Można to zapisać jako drugi aksjomat w postaci formuły widocznej na ekranie. Wielka litera F oznacza stosowny funktor, a myślnik oznacza operację logiczną. Zasada trzecia. Jeżeli wartość logiczna funktora operacyjnego jest różna od wartości logicznej operacji na zmiennych, należy dostosować funktor operacji na zmiennych do funktora operacyjnego. To działanie widzieliśmy już w drugim przykładzie. Gdybyśmy z jakichś względów chcieli zaznaczyć, że funktor równoprawności bierze się z koniunkcji dopuszczalności, a nie, dajmy na to, z równoprawności nakazów, to możemy przed funktorem operacyjnym postawić funktor posiłkowy, jak w formule, która w tej chwili pojawia się na ekranie. Funktor posiłkowy będzie pełnił oczywiście tylko funkcję informacyjną, nie wpływając na wartość logiczną funktora operacyjnego. Zasada czwarta. W związku ze współwartościowością logiczną funktorów obowiązku i niedopuszczalności
oraz funktorów dopuszczalności i nieobowiązywalności. Wybór funktora operacyjnego podlega następującym regułom. Po pierwsze, w formułach obejmujących jedną operację rolę funktora operacyjnego może odgrywać jeden lub drugi ze współwartościowych funktorów. Na przykład formuła widoczna po lewej stronie ekranu, którą można odczytać jako trzeba A, jest równoważna formule widocznej po prawej stronie, którą można odczytać jako nie można B. Jeżeli funktorowi operacyjnemu współwartościowemu nie towarzyszy zmienna, należy przyjmować, że jego wartość logiczna odpowiada funktorowi ze zmienną A. Po drugie, w formułach obejmujących więcej operacji, funktor operacji podrzędnej powinien być dostosowany do funktora operacji nadrzędnej. Na przykład odnoście do formuły widocznej na ekranie, jeżeli poprzednik kompetycji odnosi się do zmiennej A, to funktor operacyjny alternatywy stanowiącej następnik również ma odnosić się do zmiennej A, co można zapisać, jak to widzą Państwo na ekranie. Natomiast jeżeli poprzednik odnosi się do zmiennej B, to funktor operacji alternatywy również ma się odnosić do zmiennej B, co można zapisać w postaci widocznej na ekranie poniżej. Zasada piąta. Ponieważ funktory równoprawności, współobowiązywalności i współniedopuszczalności oraz ich negacje odnoszą się do obu zmiennych, mogą być zapisywane bez dodawania zmiennych. Zasada szósta. Każda formuła logiczna występująca w klasycznym rachunku zdań może stanowić podstawę wielu formuł deontycznych. W szybkim wyszukiwaniu wyników operacji logicznych na funktorach mogą służyć pomocą zbiorcze tablice operacji. Na przykład jeden wiersz takiej tablicy zawierający alternatywy nakazu A i kompletu funktorów B widzą Państwo teraz na ekranie. Na podstawie tego wiersza można stwierdzić, że formuła z funktorem operacyjnym nakazu jest ważna w co najmniej dwóch przypadkach widocznych poniżej na ekranie. Operacje logiczne wykonywane w oparciu o wymienione zasady na funktorach deontycznych ujawniają, że w przypadku, gdy zmienne A i B oznaczają zdania opisujące wykluczające się stany rzeczy, np. wysłanie i spalenie listu, nie jest możliwa współobowiązywalność tych stanów. Oznacza to, że z czterech kombinacji wartości logicznych zdań 1,1, 1,0, 0,1 i 0,0 mogą zaistnieć tylko trzy 1,0, 0,1 i 0,0. Wskutek tego logika klasyczna staje się logiką zredukowaną i tablica funkcji logicznych przybiera postać widoczną w tej chwili na ekranie. Nazwy przekreślone oznaczają te zmienne i funkcje, których zbiory argumentów zostają zredukowane. Jest możliwy również drugi stopień redukcji, gdy wykluczona zostaje kombinacja wartości logicznych 0, 0. Ten stopień odnosi się do zdań opisujących stan rzeczy, które wykluczają nie tylko współobowiązywalność, ale również współniedopuszczalność. Podobnie jak rozstrzygnięcie meczu piłkarskiego rzutami karnymi wyklucza zarówno remis bramkowy, jak i bezbramkowy. W konsekwencji należy stwierdzić, że występują dwie odmiany funkcjonalności modalnej. Inkluzywna, obejmująca zdania wzajemnie niewykluczające się, i dwustopniowa ekskluzywna, obejmująca zdania wzajemnie wykluczające się. Aby umożliwić ich rozróżnianie w zapisie, należy wprowadzić oznaczenie umożliwiające identyfikację odmiany ekskluzywnej, np. w postaci pojedynczego podkreślnika zmiennej B dla pierwszego stopnia i podwójnego podkreślnika zmiennej B dla drugiego stopnia. Geometria przeciwstawności przybiera dla każdej z wymienionych odmian funkcjonalności inny kształt. W przypadku funkcjonalności inkluzywnej zawartość każdej z kolumn tabeli funktorów tworzy strukturę, którą można ująć w formie dwunastościanu rąbowego, podobnego do tetraikosahedronu Pelissiera. Na rysunku widocznym na ekranie wierzchołki dwunastościanu reprezentują funktory deontyczne.
Kolory oznaczeń przeciwstawności zostały przyjęte zgodnie ze standardem zaproponowanym przez Morettiego. Przeciwieństwo, contrarietas, dysjunkcja, zostało oznaczone kolorem niebieskim. Sprzeczność, contradictio, kontrawalencja, zostało oznaczone kolorem czerwonym. Podprzeciwieństwo, subcontrarietas, alternatywa, zostało oznaczone kolorem zielonym. I podporządkowanie, subalternatio, kompetycja, zostało oznaczone kolorem czarnym. Funktory na wierzchołkach tworzących wewnętrzny sześcian mogą oczywiście przybrać inny układ. Dla naszych rozważań jest to jednak bez znaczenia. Tablica istności pozwala wykazać, że 36 przeciwstawności ukazanych na rysunku jest tautologiami. Wszystkich przeciwstawności między funktorami w dwunastościanie jest 91, jednak 12 z nich, które występują między funktorami w wierzchołkach piramidowych jako dłuższe przekątne rąbów, jest relacjami nieokreślonymi. To znaczy nie istnieją funkcje logiczne, przy pomocy których można by określić te relacje. Pozostałe 79 przeciwstawności można nazwać przeciwstawnościami kanonicznymi, a całą strukturę dodekahedronu kanonem przeciwstawności. Przeciwstawności między funktorami deontycznymi w badanym przypadku można zilustrować przy pomocy diagramu Venna, identycznego z diagramem dla klasycznego rachunku zdań, lub diagramem kwadratowym, który dzięki regularności podziałów ułatwia zapamiętywanie operacji. Diagram kwadratowy dla funkcjonalności inkluzywnej i tabela z zaznaczeniem zbiorów argumentów zdaniowych odpowiadających poszczególnym funktorom są widoczne na ekranie. Diagram prostokątny dla funkcjonalności ekskluzywnej pierwszego stopnia i tabela z zaznaczaniem zbiorów zdań modalnych odpowiadających poszczególnym operatorom są znacznie skromniejsze, jak to Państwo mogą zobaczyć na ekranie. Funkcjonalność ekskluzywna drugiego stopnia zostaje zredukowana do 4 kombinacji, jak w tabeli widocznej na ekranie. Podobnie jak w tabeli funkcjonalności ekskluzywnej pierwszego stopnia, nazwy przekreślone oznaczają te zmienne i funkcje, których zbiory argumentów zostają zredukowane. Diagram ilustrujący funkcjonalność ekskluzywną drugiego stopnia i tabela ilustrująca możliwe zbiory zdań modalnych wyglądają jak niżej. Ta rudymentarna funkcjonalność odnosi się do takich nakazów jak ocal życie i zniszcz życie, czyń dobro i czyń zło, zapal światło i zgaś światło. Istnienie jednego stanu rzeczy oznacza nieistnienie drugiego. Jak widać, nie istnieje żadna równowaga w wymienionych parach stanów rzeczy. Jedynym przypadkiem obejmowania obu zmiennych przez jedną funkcję logiczną jest nierównoprawność. Dokonawszy wymienionych ustaleń, możemy wreszcie przejść do finalnej procedury rozwiązania paradoksu Rossa na gruncie logiki deontycznej. Zdania występujące w tym paradoksie są zdaniami wykluczającymi się, ale jest możliwa współniedopuszczalność opisywanych przez nie stanów rzeczy. W związku z tym rozwiązanie należy przeprowadzić przy pomocy funkcjonalności ekskluzywnej pierwszego stopnia, mimo że alternatywa występująca w jego formule wyklucza istność współniedopuszczalności. Na podstawie formuły P konkuruje z alternatywą P lub Q widocznej na ekranie. Da się utworzyć kilkadziesiąt tautologicznych formuł deontycznych z funktorem nakazu A w poprzedniku, spośród których interesuje nas tylko jedna, odpowiadająca formule występującej w paradoksie Rossa. Widzą ją Państwo w tej chwili na ekranie. Należy ją zapisać w postaci pojawiającej się poniżej, ponieważ w funkcjonalności ekskluzywnej pierwszego stopnia nakazy występują tylko w ramach obowiązywalności i niedopuszczalności, a alternatywa zostaje zredukowana do nierównoprawności. Jak widać, w formule występuje błąd. Wartość logiczna funktora operacyjnego w następniku kompetycji jest różna od wartości logicznej operacji na zmiennych. Aby osiągnąć zgodność formuły z aksjomatem równowartości, należy zastąpić funktor obowiązywalności w następniku funktorem nierównoprawności.
Następnik przybiera postać widoczną na ekranie. W konsekwencji całą formułę należy odczytać w języku logiki jako list trzeba wysłać, ewentualnie należy nierównoprawnie list wysłać, jeśli nie spalić. Przedstawiona interpretacja jest ścisła, ale odległa od mowy potocznej. Chcąc osiągnąć brzmienie bardziej zbliżone do naturalnego, można rozpisać funktor operacyjny nierównoprawności na funktory obowiązywalności zmiennych, jak w formule pojawiającej się na ekranie. Można ją odczytać jako list trzeba wysłać, ewentualnie list trzeba wysłać, chyba że trzeba spalić. Sprawdzenie zredukowanej tautologiczności obu formuł przy pomocy tablic istności zawiera tabela pojawiająca się na ekranie. Tak wygląda rozwiązanie deontycznej wersji paradoksu Rossa. Pozostała nam do rozwiązania deontyczna wersja paradoksu Priora. Zacznijmy od tautologii, na której von Wright oparł swoją formułę deontyczną. Ma ona postać widoczną na ekranie. Brytyjscy logicy Bertrand Russell i Alfred North Whitehead odczytywali ją jako implikację, zgodnie z którą ze zdania fałszywego wynika dowolne zdanie. Takie odczytanie miało zapewne stanowić nowoczesną wersję regułki ex falso quod libet. Von Wright przetransponował ją do postaci deontycznej, widocznej na ekranie, za którą krył się paradoks Priora. Po rozwiązaniu paradoksu Rossa wyjaśnienie paradoksu Priora nie sprawia większych trudności i sprowadza się do odczytania zarówno formuły propozycjonalnej, jak i deontycznej, jako kompetycji objętej odpowiednio klasycznym rachunkiem zdań i klasycznym rachunkiem modalności. Formułę propozycjonalną w wersji kompetycyjnej można odczytać jako nie pij kawy, ewentualnie pij kawę, ale pij mleko. Odczytanie formuły deontycznej mogłoby się wydawać równie jasne i proste, jednak w świetle klasycznego rachunku modalności okazuje się, że jest ona błędna z dwóch powodów. Po pierwsze, kompetycja nadrzędna nie jest tautologią. I po drugie, wartość logiczna kompetycji podrzędnej nie jest tożsama z wartością logiczną funktora operacji. Jeżeli w formule ma zostać zachowany poprzednik kompetycji nadrzędnej, to funktor operacji w następniku powinien przybrać wartość logiczną 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 lub 0, 1, 1, 1. Pomijamy tautologię 4 jedynki. Wymienione trzy wartości logiczne odpowiadają kolejno po pierwsze zakazowi A, po drugie nieobowiązywalności A i po trzecie niewspółobowiązywalności A i B. Najbliższa formule propozycjonalnej jest kombinacja 1, 0, 1, 1, ponieważ wartość logiczna nieobowiązywalności A jest tożsama z wartością logiczną kompetycji nakazów A i B. Po wstawieniu do formuły funktora operacyjnego nieobowiązywalności A pojawia się równoważność widoczna na ekranie. W konsekwencji formuła deontyczna może być odczytana jako masz nie pić kawy, ewentualnie masz pić kawę, ale masz pić mleko. Można ją również odczytać używając konektywu raczej niż w sposób następujący. Masz nie pić kawy, ale nie musisz pić raczej mleko niż kawę. Podobnie jak w przypadku rozwiązania paradoksu Rossa, formuła z funktorami stojącymi przy zmiennych wydaje się bliższa mowie potocznej od formuły z funktorem operacyjnym. Ale w przypływie dobrego humoru można uznać formułę z funktorem operacyjnym za bardziej wyrafinowaną. Sprawdzenie tautologiczności formuł zawiera tabela istności widoczna na ekranie. Tak wygląda rozwiązanie deontycznej wersji paradoksu Priora. I tak oto, proszę Państwa, przy okazji opisywania kategorii bytu odwzorowywanych przez spójniki rozwiązaliśmy kolejno paradoks implikacji materialnej, dylemat Jorgensena, paradoks Rossa i paradoks Priora, a przy okazji odkryliśmy klasyczny rachunek modalności. W
W konsekwencji trzeba będzie wprowadzić w logice szereg zmian. Waga tych zmian uprawnia do stwierdzenia, że oto dokonała się niepostrzeżenie reforma logiki. I w związku z tym taki tytuł nadałem całemu cyklowi 3 wykładów. Syt wrażeń, opuszczam kryształowe groty precyzyjnych rachunków logiki i powracam do szerokich przestrzeni metafizyki. Jak tylko Pan Bóg da doczekać, to za jakiś czas opowiem Państwu o wspaniałościach kryjących się w krainie kategorii bytu w nowym świecie myśli.